Nie zdążyłem zjeść. Siedź. Idzie. Ale jazda od razu. Ale jazda. To nie będzie mała ryba. Ale idzie. Idzie gdzie chce. Idzie gdzie chce. No, ta droga to już doskonale Wam chyba znana. Na bagienną miejscóweczkę. No jeszcze tylko właśnie przejście przez bagienko. Trochę popadało. Bardziej mokro się zrobiło. Ale ja już prawie na miejscu. Aż się sam do siebie cieszę. Uwielbiam tu przychodzić. Gąski. I ja już na bagiennej miejscóweczce. Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, witam Was na mojej bagiennej miejscóweczce. Gąski też się witają. Tu jest klimacik, tu jest tyle ptactwa. Nigdzie indziej tutaj w okolicy nie ma tyle ptaków. A ja dzisiaj z samego rana, można powiedzieć na świta, jeszcze jest szarówa. Przyjechałem, no bo słuchajcie, w końcu pierwsza noc od jakiegoś czasu powyżej 10 stopni. Nie mogłem tego przepuścić. Bezwietrznie. Nie mogłem tego przepuścić. No i słuchajcie, dzisiaj pochmurno. W końcu nie ma lampy. Także dzisiaj nie chciałbym wybiegać za daleko, ale 100% warunki. Zwłaszcza, że tutaj 2 dni temu miałem wsypane trochę kukurydzy z pszenicą. Także nadzieje są duże. No już z tego miejsca fajnych ryb połowiłem. 3 karpie, lina, no jakieś tam płocie, jakieś leszcze, wiadomo, to tak przy okazji, ale już coś się zaczęło pojawiać, dlatego słuchajcie, nie będę przedłużał, bo już nie mogę się doczekać. Rozkładam się, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. W pierwszej kolejności, zanim rozłożę sprzęt, bo dzisiaj oczywiście też pszenica, kukurydza gruba i tak dalej, ale to jest na koniec. Na początek jedynie kukurydza z puszki. Przesypię sobie do pudełka, będzie wygodniej. Mam jeszcze trochę tego zielonego peletu. Mam jeszcze zapasy z zeszłego roku. I to wszystko. A ja zanim rozłożę wędki, no to postrzelam chwilę. Bo żadną inną zanętą tutaj nie będę teraz nęcił. Tutaj było wsypane trochę ziaren poprzednio, 2 dni temu. To szkoda by było, żeby przekarmić tą rybę. Trochę tego, a kukurydzą będę strzelał w miarę regularnie później, co jakiś czas, żeby utrzymać rybę, jak już pokaże się w łowisku. Jeszcze tylko podbierak, no ważna rzecz. Często pytacie też o zestaw, jak ja łowię, jak gruntuję. Słuchajcie, przypon, to jest gruby przypon, 18, haczyk Drenan 10, tutaj mam mały krętlik, sporą dosyć śrucinę i to leży na dnie. Powyżej, tu mam taki stoperek, żeby przy zaczepach jak szarpnę, żeby śruciny tak szybko nie zjeżdżały. Główne obciążenie wyżej niż długość przyponu, spójrzcie, tu jest haczyk od przyponu. To musi być odrobinę wyżej.
później kolejny stoper, ale tym razem taki podłużny, żeby spławik nie zjeżdżał. Łącznik zagrawki, no i już powyżej stoper zawiązany. Ja tutaj mam z plecionki dosyć grubej. No już się nie mogę doczekać pierwszego wyrzucenia. Wszystko przygotowane. No do łowienia dzisiaj oczywiście kukurydza. A do kukurydzy no już resztki białych robaków. One już aż się kleją. Nie, no tu jest ich jeszcze trochę. Musiałbym przepuścić przez sito, to jeszcze coś tam z tego będzie. No i oczywiście gnojaczki, które się tutaj niestety na razie nie sprawdzają. Jeszcze zanim zacznę, stryknę raz i wyrzucam zestawy. A przynęta, no to tutaj standardowo 1-2 białe i to w pierwszej kolejności właśnie, bardzo dobry sposób. I do tego ziarko kukurydzy. To mi się tu najlepiej sprawdza. No, druga wędka, zestaw identyczny, no z tym, że tu jeden biały. No i zostaje tylko czekać. Czekać i po trochu donęcać. Może kukurydzą na razie już nie, dopóki się ryby nie pokażą. Mam odrobinę peletu. A ja oczywiście czekając na branie mogę spokojnie napić się herbatki. Tutaj na samego świta i tak rzadko brania są. Od razu fajna ryba. Od razu duża ryba. Pierwsze branie. Od razu fajna rybka. Ale to leszcz. Fałszywy alarm. I to wcale nie taki wielki. Ale normalny, fajny. O! Ale wziął jak swoje. Od razu poszedł. Nie no, nie mogę powiedzieć, bo maluszek to nie jest. Normalny leszcz. No i pięknie. No bo już tak się martwiłem, bo zaczęła się trochę tareczka w moją stronę. Wiaterek, on ma się później przekręcić. Tak mówię, coś będzie, nie będzie. A jednak od razu się ryby odzywają. Co nęcone miejsce, to nęcone. Ale nawet mi nie naruszył przynęty. No skoro są ryby, to one to momentalnie wyjadzą. Od razu idzie. Siedzi kolejna. Znowu fajna ryba. A to już większa. Ale chodzi. Ale chodzi. Siedzi. Kolejny leszcz. I to całkiem przyzwoity. Łyknął.
całkiem przyzwoity. No, pierwsze weszły leszcze. Niekoniecznie to dobry zwiastun jest, bo te leszcze skutecznie nie dawały z reguły linom dojść do głosu. Na razie je wkładam do siatki, ale jak będzie ich więcej, no to będę je wypuszczał, żeby odprowadzały stado. No to obowiązkowo dostrzelić trzeba. No to są odkurzacze. Dobrze, że mam drugą puszkę kukurydzy w razie co. No i branie kolejne. Siedzi. Ła. Od razu jazda. Ale to leszczowate chyba. Ale chodzi. Jak nie leszcz. Jak nie leszcz, to chyba nie leszcz. Ale bije. Leszczu, ale silniejszy jakiś. Nie, słuchajcie. Żaden leszczu. Jest. Spójrzcie, ale one się tu trzymają. Ale im tu miejscówka w tym roku spasowała. Spójrzcie. Kolejny wyjazd, kolejny karpik, bączek, ale to już czwarty w tym sezonie. Coś niesamowitego, ale im tu miejscówka przypasowała. Ty to idź do wody od razu. Niesamowite, w tym roku się tu tak trzymają. W zeszłym roku wyjąłem jednego, dwa, ale duże poszły mi. A dzisiaj czwarty, trzeci na spławik i jeden na metodę tutaj. No to trzeba pracować tą kukurydzą, bo ryby szybko potrafią wyjeść i odejść z łowiska. Supeł mi się na przeponie zrobił, muszę przewiązać, no bo to są niewybaczalne błędy przy dużych rybach. Od razu wam pokażę, bo też pytacie czasem o to. Przypon 0,18, te czerwone trabułko, one mi pasują. Mocne, nie zawiodły mnie nigdy. No i przewiązane, węzeł bez węzła. Najpewniejszy, najfajniejszy chyba węzeł do haczyków z oczkiem. Wyrzucam i od razu trzeba donęcić. O, zapieniło przy spławiku. No. Idzie. Siedzi. Ale widzicie, jakie to złudne. Zapieniło, opór duży, a to tylko płotka. No, widzę, że koniecznie drugą kukurydzę muszę otworzyć. No, ta gorsza. Zdecydowanie. No, ale taką akurat miałem.
trochę ucichło, no to ja sobie zjem, mam czekoladę, kiełbaskę, serek, zjem i może duże ryby na śniadanie przyjdą. Idzie na drugi spławik. Nie zdążyłem zjeść. Siedź. Ale to niestety albo stety płotka. Ale ładna, normalna płotka. No, na razie znowu cisza. A można się spokojnie napić herbatki. Idzie. No idzie, idzie. Płotka, ładna, ale płotka. Ale dziabnięta przez szczupaka chyba. Spójrzcie, jaka dziabnięta. I na drugą wędkę branie. O! Się sadzi. Ale to tylko płotka. To tylko płotka. Ale jak weszła płotka po dłuższej przerwie, no to jeszcze coś się może wydarzyć, a już się składałem. No to jeszcze chwila. Miałem już kończyć. Idzie. Ale jazda od razu. Ale jazda. To nie będzie mała ryba. Ale idzie. Idzie gdzie chce. Idzie gdzie chce. To nie będzie mała ryba, ależ oko zrobił. Wzielska prosto. Prosto wzielska. Chodź tutaj. Co to jest? Duża ryba, naprawdę duża ryba. Drugą wędkę by się przydało zwinąć, ale nie mam jak. Już idzie w drugą wędkę. Teraz to jest wzielska. Na razie pruje zielska, ale udało mi się drugą wędkę zwinąć. A może jeszcze coś z tego będzie. Potężna ryba.
Siedzi w zielskach. Nie tam, tylko nie tam. Ale trzeszczy kij. Niesamowite. Długo była cisza, wiedziałem, że jakaś duża ryba tu grasuje. Ale cielskim idzie. Na razie to ja nie mam szans nic zrobić. Spławik się pokazał. Blisko jest już. Ale to jeszcze nie zmęczona ryba. Jeszcze ma siłę. I to jaką? Potężna ryba. Potężna ryba. Jeszcze nawet jej nie zobaczyłem. Najgorzej, że jest teraz pod nogami. Jest konkret. No. Pod nogami, ale cały czas ma siłę. Kiw pałąk. Ależ silna ryba. Tu już na wysokości podbieraka, ale ja jej nawet nie widzę. O, ale karpisko. Ale karpisko. Już pomalutku. Nie, gdzie tam się męczy. Robi co chce. Dalej robi co chce. Gdzie tam, gdzie tam. Chodź tu na wodę. Na podbierak też jest za szybko, za zwinny jeszcze. Ale jazda. Powtórka z zeszłego roku. Na plik białych robaków. Gdzie tam? Gdzie Wzielska? W drugą stronę chodź. Chodź, chodź, chodź. Ja go będę musiał w miarę szybko chyba podebrać. Bo ja tu za wiele nie zdziałam. Ale jazda. Bez trzymanki. Nie tam, nie po zielskach. Pokaż się chociaż, powietrza złap. Jeszcze siłę ma i to jaką. I to jaką siłę ma. Robi jeszcze co chce. By łyknął powietrza, to by było inaczej. Kręci tutaj w miejscu praktycznie pod nogami sobie kółeczka. No zmęcz się już. Ależ ryba wielka.
No już się pokazuje pomału. Niech się wyłoży. Powietrza złap. Chodź tu, powietrza złap trochę. No dawaj powietrza. Powietrza łykaj. Nie chcę łba wystawić nad wodę. A to nie jest przecież jakiś nie wiadomo jak mocny zestaw. A jeszcze nie gotowy. Jeszcze kółeczka niech pokręci. Jeszcze nie gotowy. Chodź już do mnie, chodź. Chodź, chodź, chodź. Jeszcze nie. Aż się wykłada. Chodź. Już chyba zmęczony. Ciekawe, czy wejdzie mi do tego podbieraczka. Jeszcze nie gotowy. Jeszcze odjazd. Ciekawe, czy on tu wejdzie w ogóle. Chodź. Ale ryba. Siedzi. Jest niesamowite. No słuchajcie, niesamowity. Niesamowity. Największy mój w życiu na spławik. Ale ma pysk wielki. Zaczepiony był dobrze. Oj, niesamowita sprawa. Spójrzcie na niego. Ale klocek. Spójrzcie jaki klocek. No z 5 kilo to on ma na pewno. No 4-5 kilo bez przesady. Emocje są, to mogę mu dodawać, ale 4-5 kilo jak nic. Na spławiczek. Na białe robaki, na kukurydzę nic nie chciało i się odezwał na białe. Piękna sprawa. Szybko go zmierzę i zaraz do wody. Jak ja Cię tu mam zmierzyć? Odwrotnie przyłożę miarkę, bo nie chcę go za długo trzymać. Miarka się skończyła. 60 parę centymetrów. No spójrzcie jeszcze raz. Niesamowity. 60 parę centymetrów. No takie 4 kilo bite. Może i 5 nawet. Chodź szybko, wracaj tu do wody. Odpocznij chwilę. Może i ze mną powalczył trochę. Odpocznij sobie. Już jesteś u siebie. Idź pomału. Coś pięknego. Oj, no słuchajcie. Ręce dalej mi chodzą. Coś niesamowitego. Na spławik taką rybę. Największy mój karp na spławik złowiony. I to patrzcie, na kukurydzę coś tam tylko dygało, coś dygało. Rzuciłem na pęczek białych, a już miałem się zwijać. I taka ryba, no niesamowite. Ależ emocje, no już jestem bardzo zadowolony. Lina nie było, a takie karpisko, te karpie mi się tu trzymają w łowisku. No, do tej kukurydzy podeszły. Niesamowite. No to jeszcze chwilę siedzę, próbuję dalej. I to nie na kukurydzę, tylko pęczek białych robaków. Ale przypon od razu do przewiązania. Nawet nie ma co się zastanawiać, bo po takiej rybie no to szok. I patrzcie, nie ma co się dziwić, że ja tutaj tak grubo łowię. Przypon 18 i tak dalej. Zaczepy z zaczepami, no ale jak weźmie taka ryba,
no to jakieś tam przeponiki to strzelają jak pajęczynka. No tu węzeł bez węzła, mocny węzeł. I wracam do gry. No po takiej rybie to powinien cały zestaw przewiązać. Nic tutaj chyba się dziwnego nie wydarzyło. No to skoro chcą na białe, to rzucam obydwie wędki na białe. Dobrze, że mi się tą drugą udało zwinąć w porę, bo by wlazł na 100%. Ta wędka wyrzucona, no ale trzeba donęcić. Po takiej rybie no trzeba donęcić. Obowiązkowo. Ale emocje jeszcze mną targają. Być może przejedzone są tą kukurydzą, bo im to tutaj trochę sypałem raz, trochę sypałem drugi raz. Teraz cały czas strzelają kukurydzą, a jak nie są na mega żerowaniu, no to być może nie chcą tej kukurydzy tak cały czas wybierać. Tu trawę jeszcze zwinęłem na kołowrotek. Muszę to rozplątać. No ale to było wszystko szybko się działo. Dobrze, że udało mi się zwinąć, bo przecież potężna ryba. No tak jak widzieliście, niesamowite łowienie dzisiaj, a się nie zapowiadało, bo już tak długo cisza była, nic się nie działo, ale najpierw jeden karp, no te leszcze wiadomo, no i ten potężny, piękny karp, no potężny jeżeli chodzi o łowienie na spławik. Wiadomo, dla karpiarzy to żadna rewelacja na zestawie karpiowym, ale spławikowo to jest potęga. Ja jestem bardzo zadowolony. No ale słuchajcie, na dzisiaj już będę kończył. Jeszcze troszeczkę zanęcę, bo być może w niedługim czasie jeszcze tu wrócę. I jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.